Wiem, ile trzeba ogromu pracy, aby powstała forma wtryskowa, z której będą uwalniały się piękne kołki, tak? Wsiąść do pociągu, byle jakiego. Wróć, jaki pociąg? Jaki byle jaki? Roller coaster. Zapraszam Cię na pokład roller coastera. Każdy wagonik to kolejne osoby i kolejne obszary pracy w Rolepark. Ruszamy! Może przywitajmy się przede wszystkim i przedstawmy. Michał Rańczuk, będę prowadził tą naszą rozmowę, ale najważniejsi są goście. Robert Antoszczyk, lider obszaru konstrukcji w R&D. Piotr Holwek, kierownik działu narzędziowni i działu konstrukcyjnego. I zacznę troszkę Piotrek od Ciebie, bo jesteś gospodarzem miejsca, w którym jesteśmy. No nie może być inaczej, bo siedzimy w tej chwili w przytulnej i trochę cichej w porównaniu z narzędziownią ślusarni. To jest Twoje królestwo tak naprawdę. Powiedz troszkę więcej o tym. Ja ostatnio jak się pojawiliśmy tutaj porównywałem narzędziownię do takiego jednego z serc firmy. Nie wiem czy dobrze, może to jest żołądek, może to jest mózg. Powiedz troszkę więcej. Powiedziałbym, że narzędziownia jest sercem firmy, dlatego że produkujemy formy wtryskowe, które są wykorzystywane do produkcji naszych łączników, tworzyw sztucznych. Obecnie znajdujemy się na ślusarni, tak jak wspomniałeś, w bardziej kameralnym miejscu, magazynie form wtryskowych, które nas tutaj dookoła otaczają. Opowiemy troszkę więcej o tym miejscu, a właściwie o tych dwóch miejscach za chwilkę, ale też Robert, który siedzi tuż obok i który tak naprawdę niewiele dalej ma swoje królestwo z kolei. Twoim domem jest w Roleplagu laboratorium. Powiesz też troszkę więcej o swoim miejscu pracy? Nasz dział zajmuje się wymyślaniem, ale też jakby przelewaniem wszystkich pomysłów, które dzieją się w innych głowach na modele wirtualne, rysunki, ale czasami też na jakieś tam wydruki 3D, żeby to przedstawiać. W ostateczności też wykonywanie takich dokumentacji i przekazywanie właśnie jej Piotrowi, żeby on mógł wykonać dla nas jakieś gotowe detale. Czyli Piotr to jest i narzędziownia to jest serce, a wy co, mózg w takim razie, jak już tak porównujemy? No, tak można powiedzieć. Serce i mózg. Czy mózg to nie wiem. Może masz lepsze porównanie. Lewa i prawa komora serca. O, Współpracujemy razem. i to jest Bo to co my wymyślamy, no to Piotrek dla nas wykonuje, a z kolei to, co on wykona, to dalej powiedzmy... Idzie w naszym organizmie firmy, tak? Tak. Jest produkowany u nas na produkcji, który mamy również za bramą, więc to jest wszystko bliziutko. Później dalej to testujemy i jakby dalej to później jakby jest taki obiekt zamknięty, dalej to wraca później z powrotem do Piotra i tak i tak. Ty, Robert, jednak romantyczny jesteś. Ja myślałem, że ty pójdziesz w stronę tego mózgu, a tutaj dwie komory, jest pięknie. Piotrek, jeszcze wrócę do Ciebie jako gospodarza. Chciałbym, żebyś troszkę opowiedział o tym, jak wyglądała Twoja droga i wygląda Twoja droga w firmie Roleplag, bo jak ktoś Cię nie zna, a zachęcamy do tego, żeby poznawać naszych gości, bo chyba można do Was podejść, prawda? Jak ktoś będzie miał ochotę i troszkę z Wami pogadać, może po tym programie będzie miał więcej odwagi i więcej pytań. Ty nie jesteś facetem, który przyszedł tutaj przedwczoraj i zajął miejsce kierownicze i jakby zajmuje się tylko i wyłącznie tym, żeby wydawać polecenia dookoła. Jesteś tutaj od bardzo dawna. Tak, zgadza się. Rozpocząłem pracę 2 maja 2005 roku, czyli kawałek czasu. Zostałem zatrudniony na stanowisko operatora elektrodrążarek wgłębnych, gdzie wcześniej, szczerze powiem, nigdy takich maszyn nie widziałem. Nie miałem też zielonego pojęcia o obsłudze takich maszyn, co one potrafią. Poznawałem to wszystko tutaj dzięki starszym kolegom, którym chcieli, że tak powiem, przekazać swoją wiedzę. No wiadomo było, przyszedł młody chłopak, który coś tam mechanicznego wie, ponieważ jestem po szkole i wydziale mechanicznym, czyli obsługa suwniarki, przyrządów pomiarowych, no to takie rzeczy miałem na warsztatach szkolnych, to potrafiłem się nimi posługiwać. Tokarki konwencjonalne czy frezarki też były na warsztatach, także wiedziałem, na czym polega obróbka skrawaniem stali czy innych materiałów, ale praca na elektrodrążarkach wgłębnych była zupełnie czymś nowym i okazała się naprawdę
mega pasjonująca, gdzie przy pomocy kawałka elektrody miedzianej lub grafitowej, drążąc w stali, powstawał jakiś mega skomplikowany kształt naszego kołka rozporowego. I to było takie na samym początku takie coś wow. Pamiętam, jak pierwszy raz dostałem właśnie matrycę do drążenia. Był piękny kawałek stali wyszlifowany, wyglądał jak kartka papieru. No i pierwsze założenie, napisanie programu. Piotrek, przepraszam, że ci przerwę, ale porównanie mi się twoje podobało. Porównałeś kawałek stali, piękny kawałek stali, więc to już jest fajne, że potrafisz się zachwycić czymś takim, co niekoniecznie jest oczywiste dla innych. Zimnym i twardym. Zimnym, twardym kawałkiem stali, Zgadza się. ale jednocześnie porównałeś, i powiedz, czy ja sobie czegoś nie dodałem, go do kawałka kartki. Czy to chodziło o to, że to jest pusta kartka, z którą można coś zrobić, którą można zmienić coś? Chodziło mi bardziej właśnie o format arkuszu, tak? Czyli arkusz powiedzmy formatu A4, tak jak są drukowane nasze rysunki na formacie A4 i A3 i rysunki przedstawiają nam, że tak powiem, detal, który musimy wykonać. Na tym rysunku są podane wszystkie wymiary, które są potrzebne, położenia tej elektrody, głębokości, jak ten kształt ma wyglądać. I mega fajne jest to, że właśnie z tego świata takiego 2D, z tej kartki, wykonując coś na obrabiarkach, wykonujesz detal 3D, który później tutaj służy firmie. Czyli coś powstaje, no nie z niczego, bo to Tak, list trafia do was właśnie od Nie z Roberta. niczego, tylko z jakiejś koncepcji konstruktora myśli. I ta myśl, tak jak Robert wcześniej wspomniał, przedstawiana jest w wirtualnym świecie 3D. Z tego 3D jest to przekładane też na rysunek 2D, ponieważ rysunek 2D krąży po całej narzędziowni z przewodnikami warsztatowymi i z różnych materiałów, z których mają być wykonane te części, powstają fajne elementy, tak? Za chwilkę do tego jeszcze wrócimy i powiemy więcej o tej waszej współpracy, ale powiedz, Robert, teraz jak ty się znalazłeś w Roleplagu, bo ty jesteś przy Piotrku juniorem w sumie, bo połowę czasu tego spędziłeś chyba w firmie, tak? Piotrek 16 lat, dobrze liczę? 17 lat, ty 8 jesteś? Jakoś 8 koło. Jak u ciebie wyglądał ten początek przygody z firmą Roleplag? Na początku pracowałem na stażu, na praktykach bardziej właśnie w dziale badawczo-rozwojowym jako młodszy konstruktor, czy bardziej jakieś takie wykonywał proste rysunki, modele. Później mi właśnie została zaproponowana oferta współpracy. No i trwa ona do dzisiaj. Są takie miejsca, w których się próbuje, w których się poznaje i z których się szybko albo troszkę wolniej ucieka. Wy zostaliście. To nie jest takie normalne na rynku pracy, że spędza się tak dużo czasu w jednym miejscu pracy właśnie. Co sprawiło, że podjęliście decyzję, że zostajecie tutaj? Bo rozumiem, że jesteście na tyle specami, każdy w swojej dziedzinie, że no nie chodzi o to, że nie macie możliwości innej pracy, tylko po prostu no, z jakiegoś powodu tutaj jesteście. Zacznijmy może od Piotrka teraz. Co sprawiło? No, na pewno sprawiło to, że mogłem tutaj mega pogłębiać i poszerzać swoją wiedzę. Mogłem zdobywać i do tej pory zdobywam coraz większe doświadczenie w konstrukcji form, w budowie, w sposobie wykonywania poszczególnych elementów, w doborze narzędzi. No jest to naprawdę nadal mega ekscytujące mieć, że tak powiem, wpływ na to, jak tutaj te poszczególne elementy powstają, będą powstawały, czyli ciągły taki rozwój, tak? Tu nie było, że tak powiem, takie zaszeregowanie, że przyszedłem, zostałem zatrudniony na drążarki i na tych drążarkach po dzień dzisiejszy, powiedzmy, bym pracował. Nie tak jak Robert, który przyszedł na konstruktora i został konstruktorem, tak. No, moja ścieżka, że tak powiem, no jest taka dość bogata. Ja byłem taki ciekawski, tak? Dlaczego, że tak powiem, no tutaj drążymy, tam to jest frezowane, a z jakich części składa się forma i jak drążarki pracowały, no to szedłem jakby w inną część narzędziowni, poznawałem inne tajniki, że tak powiem, powstawania tych części. Poszedłem sobie na ślusarnię, patrzyłem jak koledzy demontują te formy, docierają nawet otwory wypychaczowe, czyli od miejsca, w których pracują wypychacze i w czasie produkcji normalnego czasu cyklu po otwarciu formy wypychacze wypychają nam detale.
uwalniają wypraskę z formy. Podejrzewam, że to dla osoby, która kompletnie się na tym nie zna, brzmi nawet pięknie, bo ma to taki swój rytm, ale to jest świetne, że nie wszyscy wiedzą, o czym mówisz, ale chyba wszyscy czują, że jesteś tym naprawdę podkręcony, zakręcony, że to cały czas ci sprawia frajdę jakąś, tak? Cały czas mi sprawia frajdę. Jak byłem, że tak powiem, młodym chłopcem, pomagałem ojcu często w jakichś instalacjach elektrycznych i tam ojciec wiercił otwory pod uchwyty, gdzie były prowadzone kable i zawsze mówił, to podaj mi kołek 6 albo kołek 8. No to tam wyciągałem z pudełka jakiś tam kołek. Oczywiście nigdy wcześniej się nie zastanawiałem nad tym, jak ten kołek powstał i tak dalej. Jak go się nadepnęło, no to okej, no zniszczył się, no zniszczył się. Dzisiaj mam pełen szacunek, że tak powiem, do tych wyrobów. I do Szacunek do kołka. Szacunek do kołka, tak? Jest to mały element, znaczy oczywiście szacunek do ludzi też mam bardzo duży, ale bardziej mi chodzi o to, że wiem, ile trzeba ogromu pracy, nie tylko, że tak powiem, jednego człowieka, a całego zespołu, jakie do tego są potrzebne maszyny, aby powstała forma wtryskowa, z której będą uwalniały się piękne kołki, tak? Podoba mi się praca tutaj, ponieważ widzę cały proces powstawania produktu. Od samego początku, od koncepcji, przez właśnie jakieś tam prototypowanie, badania, wykonywanie tego na narzędziowni, jakieś tam potrzebnych narzędzi, produkcja, testowanie, to wszystko. Fajnie też zobaczyć nawet własne produkty, które się gdzieś nam wymyśli na półce sklepowej, w popularnych właśnie marketach. Zawsze też lubiałem majsterkować, bawić się klockami. Nieraz w dzieciństwie rozkręciłem coś i później ciężko mi było to złożyć z powrotem. Później tylko tato się denerwował, że coś zepsułem. Ale A zawsze... ty nie psułeś, tylko chciałeś wiedzieć, jak to działa po dokładnie. prostu. Chciałem zobaczyć, rozkręcić, zobaczyć, jak to funkcjonuje. Oczywiście później to złożyć, ale nie zawsze się udawało. Ale zawsze mnie to jakoś pasjonowało do tej pory. Jak mogę, to majsterkuję. Co mogę naprawić na przykład w swoim samochodzie, to wolę sam naprawić. No właśnie widziałem cię teraz z maską otwartą, podniesioną i nie wiem tylko, czy potem odjechałeś, czy nie. Tak, no, samochód dobrze funkcjonuje. Udało się, to dobrze. Słuchajcie, bo zacznijmy od pomysłu, bo to jest rzecz, która naprawdę wiele osób interesuje w firmie Roplak i poza nią, bo nie wszyscy tak naprawdę wiedzą, że wszystko absolutnie powstaje u nas na miejscu w firmie, że te pomysły to nie są pomysły, które Roplak skądś sprowadza, kupuje, one rodzą się tutaj. Jak wygląda początek tego kołka umownego, o którym już powiedzieliśmy? Mamy szacunek do kołka, teraz powiedzmy, z czego ten szacunek wynika. No, na samym początku na pewno powstaje koncepcja. Koncepcje, powstawania tej koncepcji są różne, bo albo jest to jakaś potrzeba z samego rynku, czyli tą potrzebę jakby do nas przynoszą menadżerowie danych produktów, albo czasami nawet my widzimy jakąś potrzebę modyfikacji, czy może jakiegoś nowego produktu, czy może nawet zmiana nawet tworzywa na jakiś dany produkt i widzimy, że to przyniesie realne korzyści dla nas i dla ludzi, którzy stosują dane produkty. Będzie się łatwiej instalować. Otrzymamy jakieś tam wyższe nośności. Jest pomysł, jest Tak. koncepcja. To jest sam początek, rozumiem. Co dalej się dzieje z tym? Po koncepcji najczęściej wykonujemy jakieś tam modele wirtualne, wizualizacje, czasami jakieś renderingi w programach, żeby to przekazać dalej, jak to może wyglądać. Ostatnio w dużej mierze też wykonujemy wydruki 3D i naprawdę to jest też fajne narzędzie, żeby zobaczyć przedmiot nie wirtualnie, ale tak właśnie namacalnie dotknąć go, zobaczyć jak wygląda, zobaczyć jego proporcje. Czyli pomysł już nabiera coraz bardziej realnych kształtów. Czy to jest moment, kiedy ten pomysł trafia do Piotrka, czy jeszcze nie? Nie, jeszcze nie. To jest pomysł, koncepcja. Oczywiście, jeżeli ta koncepcja zostanie zaakceptowana, to wtedy jest, w zależności oczywiście od produktu, jest wykonywana dokumentacja na formę prototypową. Ze względu na naszą branżę, na to, co my wykonujemy, u nas tutaj w centrali, no to w zasadzie wykonujemy tylko części tworzywowe, więc do tych części potrzebujemy form wtryskowych. Wydruki 3D nie zawsze się sprawdzają też ze względu na charakter materiału w testach. Dlatego musimy wykonać taką formę prototypową, więc my jako dział badawczo-rozwojowy wykonujemy całą dokumentację na taką formę i przekazujemy ją właśnie Piotrowi i Piotr dalej jakby wykonuje już formę fizyczną. Czyli tutaj pojawia się to magiczne słowo, przynajmniej dla mnie, o którym cały czas mówiłem, jak się z wami spotykałem. Prototyp, tak? Zaczynamy drogę do prototypu.
prototyp w takim wyobrażeniu potocznym, czyli moim, wśród osób, które niekoniecznie znają się na tym wszystkim, co wy macie w jednym palcu, to jest skojarzenie, z którym się zgodziliśmy chyba we trójkę, czyli auto. Jakiś producent wypuszcza na targi prototyp auta, który jest odpicowany pod każdym możliwym kątem, no i pobudza przede wszystkim wyobraźnię. Tutaj nie do końca ma tę rolę spełniać, prawda? Tutaj prototyp jest waszym narzędziem, bo często i gęsto nikt tego prototypu później nie zobaczy. To nie jest tak, że nagle zajeżdża złoty kołek na 4 czy 6 kołach na wystawę, na targi i wszyscy zrobią zdjęcia, wszyscy się zachwycają, a wokół chodzą modelki, tylko to ma służyć pewnemu celowi, prawda? No na pewno ma służyć celowi. Ten cel to jest właśnie to, co Robert powiedział, tak? Nowy produkt, nowe właściwości, nowa funkcjonalność tego łącznika, aby, że tak powiem, dostarczyć coś nowego, jakieś nowe rozwiązanie na rynek, który jest bardzo duży, tak? I dokumentacja, która trafia od Roberta do nas, my na podstawie tej dokumentacji budujemy formę prototypową. Jest to forma prototypowa jednogniazdowa zazwyczaj. Po wykonaniu tych wszystkich elementów na ślusarni zmontowaniu tej formy prototypowej zamawiamy próbne wtryski na hali tworzyw. Robert czy zespół Roberta odpowiedzialny jest za dostarczenie odpowiednich tworzyw. Tak? Czyli pojawia się kolejny dział też w tym procesie, tak? Tak. No, to już jest jakby w kolejnym etapie tego prototypowania, no bo koncepcja cała i dokumentacja, która powstała u Roberta, to jest jakby taki zalążek tego wszystkiego. Później dalsza część powstania właśnie fizycznie tej formy, no to jest narzędziownia, ślusarnia, ale aby zobaczyć ten produkt, potrzebny jest nam wydział wtryskowni. I wtedy współpracujemy z wydziałem wtryskowni, umawiamy próby formy. Nasi mechanicy tą formę tam instalują na wytypowanej wtryskarce, dostarczone są odpowiednie tworzywa, no i uczestniczymy przy próbach tej formy prototypowej. I to, co Robert też już wspomniał, widzimy, że tak powiem, od wirtualnego świata po rzeczywistość danego elementu, tak, tego kołka naszego, bo głównie w 100%, czy tam 99% nad tym tutaj pracujemy. Czyli ten złoty kołek, którego się będę jednak trzymał na 4 kołach z modelkami w środku, jest w końcu gotowy, wyjeżdża z wtryskarki. Poprawiajcie mnie, jak mówię coś źle. I wtedy wraca, rozumiem, do Roberta i jego kolegów. Czy wraca do działu laboratorium? Żeby rozpocząć testy, tak? Tak. Mhm. Te testy wyglądają mniej więcej, jakbyś miało powiedzieć osobom, które siedzą tuż obok was często, pracują tuż obok was i tak naprawdę nie wiedzą, co tam się u was dzieje, bo podejrzewam, że nie brakuje osób w Roleplagu, które myślą, że tam jacyś magowie siedzą z brodami długimi i w sumie ja mógłbym tam siedzieć i robią jakieś zupełnie niezrozumiałe czary-mary, ale to nie jest tak, mimo że pierwsza wizyta w laboratorium na przykład dla mnie była fascynująca, bo jest tam mnóstwo różnych miejsc i urządzeń, które też pobudzają wyobraźnię, ale te testy są, powiedzmy, tak dalekie od magii, jak mogą być. Tutaj jest jakby rzeczywistość się liczy, prawda? No tak, no wszystko musi być dobrze opisane. Czyli to nie można coś sobie zrobić i powiedzieć, no naokoło to tak mniej więcej to działa. Dlatego wszystkie badania, które my wykonujemy, w większości odzwierciedlają pracę danego jakiegoś łącznika u klienta. Czyli jeżeli klient to montuje przykładowo jakąś fasadę, no to my też instalujemy u siebie w laboratorium. Czasami budujemy ściankę i montujemy 100-200 łączników na ścianie, żeby zobaczyć, jak to działa, jak działa montaż. Oczywiście też badamy jakby wytrzymałościowo, żeby zobaczyć, jakie przynosi siły. To wszystko musi być jakby powiązane ze sobą. Klient musi to łatwo zainstalować, a zarazem musi dużo wytrzymywać. I to dla nas też musi być łatwe w wytworzeniu, no i generalnie, no, żeby było też ekologicznie. No dobra, ale tak obaj bardzo poważnie mówicie o tych rzeczach, bardzo fachowo, a ja byłem u Piotrka w narzędziowni i byłem u Roberta w laboratorium i jak się wchodzi do jednego i do drugiego miejsca i nie pracuje się tam na co dzień, to prawda, bo wiadomo, że każde miejsce pracy
jest miejscem pracy, natomiast można odnieść wrażenie, że to jest po prostu takie place zabaw dla dużych chłopców, gdzie no tak naprawdę wszędzie gdzie się popatrzy, coś się dzieje, coś stuka, coś się wyrywa, bo tak też u was gdzieś tam bywa. Pracują maszyny, które gdzieś tam tworzą nowe formy. Jest tak trochę, że wy w tej pracy czasami się czujecie tak, że to jest fajna po prostu zabawa? Jasne, tak. Ja tak się czuję. Robertowi jest- nie wierzę. Robert jest Nie. taki poważny, że po prostu wszystko co powie Ja mówi z tylko taką tak poważną. wyglądam. Bawisz się dobrze w laboratorium? Potrafisz się bawić swoją pracą? Jasne. Czasami nawet za długo siedzę w laboratorium i mój przełożony krzyczy na mnie. Sprawdzę wytrzymałość jeszcze tego tak, kołka. tak, tak. Dobrze, rozumiem. Piotrek, to samo? Mam to samo, tak. Po prostu przychodząc codziennie do pracy, czuję tutaj, że tak powiem, mega taki fan, gdzie widzę te kawałki stali jeszcze nieobrobione i przechodząc koło nich, a wiem, że tak powiem, co z nich przyszłościowo będzie, to już gdzieś tam wewnętrznie mnie to jara, że za chwilę przejdzie ten fragment stali przez frezarkę konwencjonalną, za chwilę przez szlifierkę płaszczyzn, tutaj przez później frezarkę CNC, nadamy, że tak powiem, temu kawałku stali, ja bym powiedział nawet dalsze życie, tak, no bo jak jest tam jakiś taki ucięty z piły sobie kawałeczek stali, leży, jeszcze pewne powierzchnie ma, że tak powiem, przyrdzeniałe, skorodowane, no to on tu sobie po prostu leży, tak, i tak naprawdę sam ten kawałek stali jeszcze nie wie, czym będzie, tak, A ty już a wiesz. my już wiemy, czym będzie. Będzie kolejną jakąś wkładką do formy, czy nie wiem, podporą, czymś, że tak powiem, co będzie miało swoją funkcjonalność i odpowiedzialność spełniało w formie wtryskowej. Obaj wspominacie cały czas o świecie 2D, świecie 3D, o wydrukach wykorzystywanych w laboratorium i nie tylko w laboratorium. No musimy, zresztą nie musimy, to jest bardzo fajna kwestia, poruszyć temat drukarek trójwymiarowych, które się nie pojawiły w firmie dzisiaj ani wczoraj, są obecne cały czas. No ale ja wiem, wy wiecie lepiej jeszcze ode mnie, że w tej chwili do firmy wjechały maszyny nowe. Powiedzcie, nie tylko w ich kontekście, to jest tylko pretekst jakby, żeby opowiedzieć trochę o tych drukarkach 3D. Co one mogły, w czym pomagały i w czym będą pomagać w najbliższej przyszłości po tych nowych inwestycjach dotyczących właśnie drukarek 3D. Robert, Piotrek? No na pewno drukarki 3D to są różne typy, bo można drukować elementy tworzywowe, ale też właśnie jak wspomniałeś, właśnie stoi obok naszej bramy drukarka, która będzie drukować elementy metalowe. I to jest ta nowość, tak? Tak, No właśnie. tak. Drukujemy bardziej wszystkie elementy, które chcemy testować, czyli nasze produkty. To, co chcemy zobaczyć, jak to wygląda, to drukujemy. Albo chcemy przetestować. I najczęściej te materiały gdzieś tam potrafią to pokazać. Natomiast druk z metalu, oczywiście też możemy drukować elementy, które będą służyć jakby finalny produkt, ale głównie celem tej drukarki jest może nie tyle co przyspieszenie, bo to też jest istotne, ale co wykonanie takich operacji, których fizycznie na innych konwencjonalnych obrabiarkach byśmy nie byli w ogóle w stanie. Jesteśmy wykonać jakieś, nie wiem, kanały, podpory w przestrzeni, są puste w środku, albo mają jakieś żebra wzmacniające różne kształty, których normalna frezarka, tokarka czy inna obrabiarka by nie była w stanie tego zrobić. A my jesteśmy, a będziemy mogli już. Bylibyśmy w stanie tej nowej drukarce metalowego, uśmiechniętego do ucha Roberta wydrukować, czy nie? Bylibyśmy, na pewno. Trzeba było pokroić mnie. Ten uśmiech byłby największym wyzwaniem. Oczywiście najpierw, żeby odwzorować Roberta w skali 1:1, trzeba byłoby go najlepiej to zeskanować, tak? Żeby przenieść właśnie jego postać do świata wirtualnego. Czyli tą robotę musiałby wykonać Robert na początku, tak? No tak, generalnie konstruktor musiałby, że tak powiem, zwymiarować Roberta i przenieść go do świata 3D. Jeżeli powstanie w świecie 3D, tam wtedy będzie można, że tak powiem, podzielić jego postać na poszczególne fragmenty, Usunąć opony. Jakie ty masz opony, Robert? Daj spokój. ponieważ no też na dzień dzisiejszy
no my nie dysponujemy też taką drukarką, która by wydrukowała... Usuwała opony. Tak, usuwała opony, ale która by wydrukowała postać człowieka, czyli tak 1,80 m od razu z jednego, że tak powiem, zamocowania, tak? Dlatego należałoby podzielić Roberta na ileś tam mniejszych części i fragmentami drukować, a później, że tak powiem, go poskładać. Zaczyna to brzmieć trochę makabrycznie, ale... Trochę jak klocki. Trochę jak klocki. A ty lubiłeś, lubiłeś tak. klocki, lubiłeś się nimi Dalej bawić. lubię. Jakby Nie Piotrek, miałem to za bardzo czasu już na bawienie się nimi. jakby Piotrek poskładał te klocki i ułożył ciebie, ty mógłbyś z kolei to rozłożyć i potem nie wiedziałbyś, jak złożyć z A powrotem. tak a propos właśnie, to tak przyszedł mi pomysł do głowy, jak się kiedyś może nasz pan prezes Radosław zgodzi, no to zeskanujemy jego postać i takiego pana Radosława postawimy przed wejściem do sekretariatu. Szkoda, że nie widzicie uśmiechu Piotrka, w tej chwili jest naprawdę uroczy i niewinny, wbrew pozorom. Nie wierzę, żebyście chociaż nie myśleli sobie, co można by było spróbować tam wydrukować. Macie jakieś takie projekty? Nie powiemy nikomu. Ja tam bym wydrukował wagonik. Wagonik, no właśnie, musimy... Ostatnio wspominałeś o Słupy trakcyjne, słupy tak? trakcyjne właśnie, żeby wydrukować. Bo musimy wyjaśnić Świat tutaj... modelarstwa jest Tak. duży. Ja zdradzę jeszcze jedną tajemnicę, że my z Piotrkiem razem chodziliśmy do podstawówki. Ja pamiętam, że Piotrek się w podstawówce interesował modelarstwem, koleją, tego typu rzeczami. Ta pasja, że tak powiem, od dziecinnych lat trwa. Oczywiście przez te wiele lat bardzo mocno się rozwinęła. No, kiedyś to były takie kolejki, nie wiem, na baterie, ciufcie, elektrowozy, które sobie tam jeździły, że tak powiem, w kółeczko przez tunele wybudowane z klocków. Dzisiaj ten świat modelarstwa u mnie wygląda troszeczkę inaczej. No, mam makietę kolejową, gdzie są perony, stacje, budynki, taki świat, że tak powiem, który nas otacza, tylko że w miniaturze w skali 1 do 120. Są też tam pojazdy samochodów osobowych, ciężarowych, pojazdy militarne, składy, które też przywożą różnego rodzaju, czy to jakieś materiały sypkie, czy czołgi. Wszystko tam masz po prostu. Wszystko jest. Robert, do ciebie na chwilkę, bo Piotrek powiedział, że kolej, modelarstwo to jest to, co pozwala mu się gdzieś tam oderwać od pracy i na chwilkę pomyśleć o czymś innym. Ty łazisz po górach, tak? Tak, góry i wspinaczka. Od dawna? Od dawien dawna? To jest jakaś świeża pasja? 4-5 lat. Góry to nawet jeszcze więcej. Góry to w zasadzie tak od powiedzmy 12 lat. Sama wspinaczka 4-5 lat. No, ze względu na tą ostatnią sytuację na świecie, no to w sensie pandemię, no to ta wspinaczka troszeczkę jakby w mniejszym stopniu już. Słuchajcie, mówimy o współpracy waszej, czyli narzędziowni, przypomnę, i laboratorium, która jest płynna, przemiła i nawet jeżeli są bury, to są konstruktywne. Ale już Piotrek też, opowiadając o procesie całym, który przez was jakby przechodzi, wspominał o tym, że to nie jesteście tylko wy, bo jest jeszcze... Tak, jest jeszcze dział wtryskowni, dział kontroli jakości po drodze w tym całym, że tak powiem, przedsięwzięciu. Oczywiście jeżeli nasz łącznik prototypowy spełnia już nasze oczekiwania pod względem wizualnym i technicznym, wtedy dokumentacja całkowicie jest przekazywana do narzędziowni i tam nasi konstruktorzy pracują już nad formą, ale produkcyjną, czyli w zależności od wielkości tego łącznika będzie to forma albo 96-gniazdowa, albo 12-gniazdowa. Czyli jak będzie to taki kołeczek, nie wiem, 6 mm, długości powiedzmy 40 czy tam 35, no to budujemy formę 96-gniazdową, a jak będzie to łącznik do fasad, wtedy taka forma jest 12-gniazdowa ze względu na to, że jest dość duży kapelusz, no i ten kapelusz też potrzebuje określonej nakładki suwaka czy suwaka, a to nam, że tak powiem, powiększa gabaryt też formy, tak? Ty od razu suwaki i kapelusze, a ja właśnie chciałem podkreślić jakby to, że no wykonujecie olbrzymią robotę, wykonujecie robotę koncepcyjną, testową, wykonawczą, wszystko to się kręci
i wraca do laboratorium i przez narzędziownię, natomiast faktycznie jest tak i Piotrek, wiem, że masz takie przekonanie, bo też mi jakby to wyjaśniałeś, że fajne jest to w firmie Rawlplug, że to nie jest firma, która zamawia różne rozwiązania gdzieś tam, to też mówiliśmy a propos pomysłów i koncepcji jakichś tam na nowe produkty czy udoskonalenia, rzeczy z zewnątrz, tylko tak naprawdę w tej chwili, żeby było zabawniej, to chyba jesteśmy w stanie przejść cały ten proces, jakbyśmy teraz wstali od mikrofonów, nie wychodząc z tego budynku, prawda? Bo pomijam dokładnie. kwestie surowców, które trzeba gdzieś tam pozyskać, żeby te rzeczy były możliwe, ale tak jest, Piotrek, tak? Tak jest. Dokładnie w halach, w których się obecnie znajdujemy, trwa cała produkcja, tak? Od koncepcji, poprzez wyprodukowanie narzędzia, poprzez eksploatowanie tego narzędzia, poprzez produkcję wyrobów. Wyroby gotowe trafiają na sąsiednią tutaj halę, gdzie te elementy są pakowane w wszelkiego rodzaju blistry, kartoniki, łączone z gwoździem, wkrętem, czy z trzpieniem z tworzywa, czy z wkrętem obtryśniętym tworzywem. To wszystko tutaj na miejscu jest złączone, pakowane i wysyłane w świat do naszego klienta. Bardzo Wam dziękuję za rozmowę. Jeszcze raz powtórzę, że naszymi gośćmi był Piotr Holwek, szef, mogę powiedzieć, chyba narzędziowni, tak? Po prostu. I Robert Antoszyk, przepraszam, lider obszaru. Lider obszaru konstrukcji. No właśnie, konstruktor z zamiłowania i powołania. Jak ktoś będzie miał ochotę Piotrka i Roberta poznać, to zapraszamy do kontaktu. Dzięki wielkie i do usłyszenia. Dziękujemy. Dzięki. A teraz otwieramy oczy, poprawiamy włosy i już szykujemy się do powtórki. Podobało Ci się? Opowiedz o przyjażdżce rollercoasterem kolegom i koleżankom z pracy. Nie chcesz przegapić kolejnego odcinka? Bezpłatne bilety na przyjażdżki czekają na Spotify, w Apple Podcast i innych aplikacjach podcastowych oraz w Roll You Match newsletterze dla pracowników Rawlplug.